Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Opowiem w nim o pewnym skrypcie, który ułatwia skalowanie obrazu znajdującego się wewnątrz ramki, pomijając samą ramkę, czyli skalowanie odbywa się w stosunku do zawartości ramki. Ten skrypt jest dostępny na stronie internetowej pod takim właśnie adresem. Ja ten adres umieszczę pod filmikiem. I to jest ta strona i tutaj mamy skrypt. Skrypt skalowanie grafiki. Klikamy, zapisujemy i otwieramy skrypt. Przesuwam na pulpit, przechodzę do moich aplikacji. Program Files, Adobe InDesign, skrypty, panel ze skryptami, Samples, Java i tutaj umieszczam ten skrypt. On już był, więc po prostu go zastąpię i kontynuuję. I mam już mój skrypt w zestawie skryptów w InDesignie. Przechodzimy do InDesigna. Teraz zaznaczam ramkę. Wybieram panel skrypty i widzę, że mam ten skrypt w moim zestawie skryptów JavaScript. Klikam dwukrotnie i pojawia się okno dialogowe, w którym mam kilka ustawień. Mianowicie w pierwszej grupie ustawień jest funkcja skalowania, czyli ja tutaj na przykład wpiszę 50%, jeśli chodzi o skalowanie horyzontalne i wertykalne. Mogę również wpisać przesunięcie mojego obrazu względem ramki o wybraną wartość, jeśli chodzi o horyzontalne przesunięcie, jak również przesunięcie pionowe, czyli wertykalne. Mogę zaznaczyć również opcję Relative w obu przypadkach. W przypadku skalowania poziomego i pionowego, tak też zaznaczymy. I klikam OK. I widzę, że ramka pozostaje na swoim miejscu, zaś obraz sam zmniejsza się o 50%. Powrócę do poprzedniego widoku i przejdźmy do ustawień w drugiej części okna, czyli mamy tutaj lokalizację. Mogę wybrać, by obrazy można było skalować czy przenosić na bieżącej stronie, na rozkładówce oraz w całym dokumencie. Relative to, jeśli wybiorę opcję Center, czyli wyśrodkowanie, grafika zostanie wyśrodkowana w ramce. No i mamy oryginalną pozycję. Następnie mamy dopasowanie, czyli fitting. I tutaj jest 6 opcji. Wyłączając opcję None, czyli brak dopasowania, pozostałe opcje funkcjonują tak, jak w menu kontekstowym, gdy naciskamy na obiekt, czyli mogę dopasować do ustawień takie jak w obiekcie. Jeśli chodzi o ten znacznik Limit to Images, czyli nasze skalowanie lub przesuwanie, będzie się odbywało tylko dla obrazów rastrowych. Ten skrypt jest przydatny, można go używać w celu skalowania jedynie zawartości ramki, bez skalowania samej ramki. Możemy tutaj dać przesunięcie, na przykład 15 punktów horyzontalnie i widzimy, że ta odległość jest większa niż ta właśnie o te 15 punktów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.